Cześć, z tej strony Adrian i dawno niewidziany Krzysiek. Oglądacie ten materiał w Dniu Wszystkich Świętych. Wczoraj było dopiero Halloween. Jesteśmy nadal w klimacie duchów, zjaw i tak dalej. Jak widzicie w Saigonie z tyłu za nami życie toczy się normalnie. A że Saigon to naprawdę duże miasto i ma wiele miejsc, gdzie naprawdę straszy. I te miejsca wam dzisiaj pokażemy, ale najpierw udamy się na bardzo klimatyczny saigoński cmentarz. Tak, a ten cmentarz znajduje się zaraz za nami. Zapraszamy. Jesteśmy na cmentarzu Binghua w dystrykcie Tenfu. To już jest taki jeden z ostatnich dystryktów na obrzeżach Saigonu. Tutaj, jak widzicie, jest pełno grobów, ale to już jest mała część tego, co kiedyś tutaj było. W szczycie swojej świetności cmentarz miał tutaj 10 000 grobów pojedynczych, teraz zostały już tylko 2000, ponieważ w najnowszym planie zagospodarowania miasta tutaj mają stać bloki, szkoły, szpitale. No generalnie ma tutaj być cała przestrzeń dla ludzi do normalnego życia. Ponad 10 lat temu przestano tutaj już chować ludzi i zaczęto przenosić groby stąd w różne inne miejsca. Rodziny musiały się rejestrować i zgłaszać, gdzie chcą przenieść szczątki swoich zmarłych. No i wtedy państwo pakowało wszystko, co zostało z tych ich tutaj krewnych, bliskich i tak dalej i wysyłało do ich wsi rodzinnych lub innych cmentarzy, na których chcieli te szczątki złożyć. Zostało tutaj teraz jedynie około 2000 grobów, gdzie bliscy nie zgłosili się po te szczątki. W najbliższym czasie to wszystko zostanie wykopane, złożone w szczelnych pojemnikach w jednej pagodzie, tak żeby to było na świętej ziemi i wtedy bliscy będą mogli się zgłaszać po te szczątki, dopóki się po nie nie zgłoszą, no to one tam będą sobie leżeć. I jak widzicie, tutaj jest taki normalny, pełnoprawny cmentarz, gdzie dopiero za jakiś czas, za kilka lat, gdy te wszystkie groby zostaną przeniesione, będzie można zacząć budować. Tutaj już podobno zaczęli przychodzić mnisi fundowani przez deweloperów, którzy mają te tutaj duchy wyprosić z tego rejonu, żeby tutaj ludzie się nie bali płacić za mieszkania i inwestować. I widzicie, tutaj jest cmentarz, ale musicie wiedzieć, że Wietnamczycy są generalnie bardzo przesądni i bardzo uważają na wszystkie sprawy związane z duchami. Duchy są głodne, duchy trzeba karmić. Na tych grobach i na ołtarzykach przodków składa się normalnie ofiary. Składa się jedzenie, picie, papierowe ubrania, które później można spalić i razem z dymem one uciekają do zaświatów, są transportowane do przodków. Są fałszywe pieniądze w kwocie na przykład $1 miliona, całe takie pliki, żeby je spalić, żeby babcia miała za co sobie kupić jedzenie. No i teraz w dobie COVID-u są jeszcze papierowe maseczki, które tam przodkowie mogą w niebie też nosić. Jak widzicie, generalnie Wietnamczycy są bardzo przesądni, tak jak już powiedziałem, ale niektórzy są uodpornieni na te przesądy i te głodne duchy. Jak widać, z racji braku lepszego miejsca muszą znaleźć sobie jakieś miejsce do zamieszkania. No i czasami bywa tak, że są to tereny cmentarza. W dobie też wątpliwej świetności tego miejsca mieszkało tutaj podobno kilkanaście tysięcy rodzin nielegalnie na samym terenie tego cmentarza. No teraz wkrótce już go nie będzie, będzie tutaj blok. I powiem wam jeszcze jedną ciekawą anegdotkę. Mój blok, w którym mieszkam w zupełnie innej części miasta, też podobno został wybudowany na terenach byłego cmentarza. I wiele rodzin skarży się, że w nocy coś stuka, puka. Pytali nawet sąsiadów z góry, dlaczego w nocy chodzicie i tłuczecie młotkiem w podłogę. Skąd słychać tam jakieś szlochy, płacze i krzyki. I wszystkie rodziny z góry zawsze zaprzeczały temu wszystkiemu. Mówiły, że śpią, normalnie śpią, a żadnych odgłosów nie słyszały. No i okazuje się, że nikt nie robi hałasu, a jednak hałas jest. No i widzicie, tutaj elementy przyrody dzikiej, ożywionej też przychodzą czasami, żeby się najeść. Ale dość już o cmentarzu, moi drodzy, jedziemy w następne miejsce. Saigon na bogato! Tak, moi drodzy, zobaczcie. Tu są 3 wieże pełne mieszkań, bardzo wysokie, bardzo ekskluzywne, bardzo duże. Połączone jeszcze z centrum handlowym przy okazji. Centrum handlowe The Garden Mall. Tam są normalnie światowe marki, jest sklep oficjalny Adidasa, ale na te wielkie 3 wieże zamieszkałych jest około 10 mieszkań. Dlaczego?
Powodów jest kilka, które Wam właśnie przedstawimy. Pierwsze to jest Feng Shui. Tak, no i Feng Shui jest tutaj takie, że cały budynek leży na osi wschód-zachód, więc dobra energia wpada z tej strony przez ten cały parking piętrowy, tak, bo nie podziemny, przepływa w tamtą stronę i wypływa. Żadna dobra energia nie jest w nim zatrzymywana, więc nie przynosi dobrego Feng Shui do robienia pieniędzy i do mieszkania. 2. Mieszkania są bardzo małe, ciemne i o niskich stropach, więc zła energia się tam zbiera i ludzi później boli głowa, ludzie później są kłótliwi, bo tutaj ludzie kiedyś mieszkali i się bardzo szybko denerwowali. 3. Cały budynek wygląda tak, jak duża łódź. Widzicie? To jest kadłub łodzi z 3 kominami albo z 3 żaglami. I te kominy, czy też żagle są bardzo duże, bardzo wysokie i potężne, a sam kadłub łodzi jest bardzo niewielki. Krzychu? A kolejny powód, tak jak Ali powiedział, że cała ta budowla wygląda jak gigantyczny statek, tak? Mamy kadłub, mamy 3 żagle albo 3 kominy, ale projektant, kiedy projektował ten budynek, chciał dobrze i zaprojektował uliczkę przejazdową pod statkiem, co według Feng Shui wygląda, jakby w kadłubie była dziura, więc inwestycja zamiast płynąć do przodu, jedzie na dno. Tak. A jest też przecież bardziej przyziemny powód, prawda? Dlaczego tutaj te mieszkania się nie sprzedają? Najbardziej przyziemny powód jest taki, że to jest przykład typowej wietnamskiej patodeweloperki, czyli to nie występuje tylko, że w Polsce. Mieszkania były bardzo małe, były za drogie. Trzeci powód jest taki, że można było te mieszkania tylko wykupić na 50 lat, a po 50 latach trzeba było się wyprowadzić. A 4. za cenę takiego malutkiego mieszkania, to było mieszkanie w granicach 45 metrów, można było kupić za te same pieniądze duży dom w Saigonie w bardzo dobrej dzielnicy. Ale tutaj mówimy dzisiaj o duchach, prawda? Więc Krzychu, jaka jest historia o duchach? Historii jest kilka. Pierwsza jest taka, że robotnicy, którzy pracowali na tej budowie, nie dostali wypłat. Nałożyli klątwę na właściciela tej inwestycji, dlatego ta inwestycja nie poszła. Druga jest taka, że podobno kilku robotników zginęło podczas budowy, no więc ci robotnicy wrócili i straszą na tej budowie. Trzecia jest taka, że mieszkańcy słyszeli różne odgłosy. Być może byli to właśnie odgłosy tych robotników, którzy zginęli. Zresztą właśnie tak jak Ali wspomniał, tak? Mieli bóle głowy, nie czuli się komfortowo. 4. jest taka, że i to rzeczywiście jest prawdziwa historia, że w 2005 roku zazdrosny chłopak zastrzelił przed tym budynkiem swoją dziewczynę, a później sam popełnił samobójstwo. No i podobno teraz ich duchy straszą w tym budynku. No i też jest taka miejska legenda, że pani, która wieczorami sprzedawała jedzenie pod tą plazą, kilka dni pod rząd widziała dziewczynę. No i kiedy któregoś dnia podeszła do tej dziewczyny, spyta się, czy wszystko nie w porządku, zobaczy, że ta dziewczyna jest taka raz bardzo blada, a 2 jest tylko od pasa w górę. To co, Krzychu, jedziemy dalej? Jedziemy! Moi drodzy, znajdujemy się właśnie przed Muzeum Sztuk Pięknych miasta Ho Chi Minha. Miejsce to związane jest z panem Huy Bon Hoa. To był Wietnamczyk, bardzo bogaty, pochodzenia chińskiego. Ale jaka historia duchów związana jest z tym panem i z tym budynkiem? Pan Huy Bon Hoa oficjalnie miał 3 synów i 1 córkę, która była bardzo piękna, młoda i w ogóle zdolna i inteligentna. No i problem był taki, że w pewnym momencie pani Tiao Lan, czyli córka pana Huy Bon Hoa, zachorowała. Najbardziej znana i tragiczna wersja mówi o tym, że zachorowała na trąd. Pan Huy Bon Hoa z racji tego, że nie chciał, żeby wszyscy patrzyli na jego córkę, jak cierpi i powoli umiera, to zamknął ją tutaj w jednym pokoju, gdzie tylko jego służba mogła podawać jej jedzenie i picie przez szparę w drzwiach, żeby nikt na nią nie patrzył. Dziewczyna bardzo cierpiała, ponieważ raz, że ból spowodowany chorobą, ale miała też świadomość, że z pięknej dziewczyny, inteligentnej dziewczyny, z bardzo świetlaną przyszłością, zostało jej tylko siedzenie w tym pokoju, dopóki nie umrze. Cierpiała bardzo, płakała, krzyczała, no i w pewnym momencie w końcu zmarła. W pierwszą rocznicę śmierci rodzina dziewczyny urządziła imprezę na rocznicę śmierci, gdzie tutaj zaprasza się tego ducha, żeby zszedł z krainy przodków i zjadł razem z domownikami. Później się go odsyła tam z powrotem do krainy przodków, kiedy już jest nasycony. Wtedy duch jest radosny, nakarmiony i pomaga tej rodzinie. No i w pierwszą rocznicę śmierci tutaj rodzina urządziła właśnie taką imprezę, gdzie załatwia bardzo dużo jedzenia i z racji tego, że dziewczyna zmarła w dość młodym wieku, to ufundowali jej lalkę. Lalkę, która ruszała oczami, w sensie mogła tak patrzeć na boki.
I w czasie tej ceremonii okazało się, że lalka nagle wstała i zaczęła się rozglądać. Wtedy wszyscy domownicy uciekli w popłochu, zamknęli pokój na klucz i wrócili po kilku godzinach. Po otwarciu drzwi okazało się, że połowa jedzenia zniknęła, czyli że ten dusza dziewczyny zjadła tą połowę jedzenia. No i od wtedy podobno obsługa, która tutaj pracowała w budynku, słyszała często płacz, słyszała zgrzytanie zębów, słyszała krzyki rozpaczliwe. Muzeum ma bardzo krótkie godziny otwarcia, działa tylko między 9 a 17. Czyżby dlatego, żeby zwiedzający nie natknęli się czasem na duszę dziewczyny chodzącą gdzieś po korytarzach? Tego nie wiadomo. Znajdujemy się w kolejnym miejscu, które może nie jest bezpośrednio związane z opowieściami o duchach, ale jest to bardzo ciekawe miejsce. Tutaj za mną jest mauzoleum. Teraz wam powiem, do kogo to mauzoleum należy. Mauzoleum należy do pana Jean-Baptiste Petrus Cheong-Wing-Ki, w skrócie Petrus Ki. Był to XIX-wieczny wietnamski uczony. Można powiedzieć także jeden z największych uczonych w całej historii Wietnamu. A dlaczego to miejsce jest takie ciekawe? Dlatego, że jesteśmy w dzielnicy 5, czyli do dzielnicy chińskiej. Zaraz tam 100 metrów po mojej lewej jest dzielnica 1, czyli naprawdę jesteśmy bardzo blisko centrum Saigonu. A, jak tutaj widzicie po mojej lewej stronie, wieczorami rozstawia się restauracja z owocami morza. Przejdźmy. Jak widzicie, tutaj wieczorami rozstawiają się stoliki. Tutaj mamy pokazy, co można zjeść. I ludzie jedzą owoce morza w towarzystwie mauzoleum. Jak popatrzycie po mojej prawej stronie, tam także widzicie grobowce, może nie tak okazałe jak to mauzoleum. Taka jest historia pana Petrusa Ki, a teraz zabierzemy was do miejsca, gdzie żyją prawdziwe duchy. Moi drodzy, jestem na obrzeżach Saigonu, na obszarze Uniwersytetu Narodowego. Jak widzicie, za mną jest piękne jezioro, zieleń. Tutaj sobie studenci robią pikniki i zdjęcia, kręcą filmy, no i generalnie się relaksują. Ale to miejsce to nie tylko piękne widoki, są tutaj również historie o duchach. Praktycznie na każdym wietnamskim uniwersytecie takie historie się rozpowszechniają, ponieważ studenci i studentki albo ze złamanym sercem, albo nie radzący sobie w nauce, a mający bardzo dużą presję ze strony rodziny, bywa tak, że od niepamiętnych czasów popełniali samobójstwa. W praktycznie każdym akademiku, zwłaszcza dziewczyny, opowiadałem sobie historię o tym, jak jakaś dziewczyna ze złamanym sercem, albo kiedy dowiedziała się, że jest w ciąży, powiedziała o tym chłopakowi. Chłopak tego nie chciał zaakceptować. Dziewczyna ze złamanym sercem skoczyła z budynku uniwersytetu albo akademika, popełniając samobójstwo. Tutaj, jak widzicie, nie ma specjalnie wysokich budynków, ale jest właśnie to jezioro. W tym jeziorze wieść gminna niesie, że przynajmniej kilkanaście osób w czasach działania tutaj uniwersytetu, przeniesienia tego kampusu, popełniło już samobójstwo. No i podobno wieczorami można spotkać ich dusze błąkające się tutaj po tych drogach. Jak widzicie, tu wieczorami jest pusto, bo studenci zawsze wracają do domów odmiennie nieco niż w Polsce. Wracałem do domów dość wcześnie, do akademików też, żeby się uczyć. No i zresztą, no, tak jak wszędzie na świecie, studenci nie mają za dużo pieniędzy, więc nie mogą wydawać na pierdoły. Także tutaj wieczorami te drogi są puste. No i wyobraźcie sobie taki klimat. Jedziecie wieczorem z pracy do domu we mgle, taką pustą uliczką, gdzie tu nawet nie ma ani hałasu samochodów, ani motorów. Wyobraźnia może płatać figle, no i nie wiem, może gdzieś jakiś duch mnie widział, może ja widziałem jakiegoś ducha. W każdym razie taka jest historia jeziora kamiennego, które jest za mną. To tylko kilka z nawiedzonych miejsc w Saigonie. Jeśli spodobał Ci się ten temat, daj nam znać, a może zrobimy kontynuację i pokażemy Ci więcej miejsc, w których straszy. Dzięki i do zobaczenia.